Hola, buenos dias! Dzisiaj przygotowałam moje krótkie podsumowanie miesiąca w Kolumbii. Chciałabym zaznaczyć, że jest to moja subiektywna opinia, zbudowana na moich doświadczeniach. Może się nie zgadzać z Twoją albo innych youtuberów. Każdy z nas widzi świat przez swoje filtry, swoje emocje, swoją historię. Więc to, co my tak naprawdę mówimy o kimś, czy o człowieku, czy o danym kraju, mówi tak naprawdę więcej o nas niż o kim myślimy, że mówimy. Którzy tu przylatują i mówią, Kolumbia to są tylko narkotyki, alkohol i prostytutki, bo to jest najczęściej w ich polu zainteresowań. To tutaj jest, ale to nie jest jedyne, co tutaj jest. Ja jestem osobą, która się gdzieś tam rozwija duchowo i ja zwracam uwagę bardziej na duchowe aspekty tego kraju, bo każdy kraj ma i takie aspekty. Jak do nas, do Polski ktoś przyjedzie, kogo zainteresowaniem są prostytutki i narkotyki, to też to znajdzie w naszym kraju i będzie tylko o tym nawijał, tylko o tym będzie mówił. Więc tak naprawdę to my bardziej prezentujemy swoje wnętrze, to co jest dla nas ważne, faktyczny stan danego kraju, dlatego każdy z nas, moim zdaniem, powinien sobie go sprawdzić sam. Też moim zdaniem ważne jest to, kogo oglądamy i czym się karmimy, bo dana osoba może bardzo wpłynąć na nasze postrzeganie danej sytuacji, danej osoby, danego kraju. Najlepiej potem pojechać i samemu sprawdzić. Dużo to, jak odbieramy dane miejsce, dany kraj, zależy od naszego stanu mentalnego. To też jest bardzo ważne. Bo jeśli ktoś jest w nerwicy, tak jak ja chodziłam, gdzie się bałam wszystkiego, to niezależnie czy to była Polska, czy to był Dubaj, czy Kolumbia, bałabym się bardzo. Teraz jestem ze sobą tutaj w pokoju, nie mam lęków, więc nawet w Kolumbii, która jest uważana za najbardziej niebezpieczny kraj świata, się nie boję, po prostu. Więc to też bardzo zależy od tego, w jakim stanie jest osoba, która opowiada. Zapraszam. Zacznę od tego, co najważniejsze. Ludzie są bardzo sympatyczni, otwarci, przyjacielscy i wdzięczni. Oni tu nie mają dużo, bo wiadomo, w Kolumbii jest bieda, ale są wdzięczni za każdy kawałek chleba czy blachy nad głową. To jest super. Bardzo dla nich jest ważny Bóg. Tak samo było w Dominikanie, w ogóle tu w Ameryce, czy tak samo jak wam w Stanach. To Bóg jest bardzo ważny. Są bardzo pomocni. Nie męczą mnie mężczyźni na ulicach tak jak mnie męczyli w Dominikanie. Bo w Dominikanie mnie co chwilę zatrzymywali i potrafisz wyczuć po człowieku, czy po jego mimice, czy po jego spojrzeniu, czego chce od ciebie. W Dominikanie zdecydowanie mężczyźni są bardzo mocno nastawieni na fizyczność. Tutaj nie aż tak. Dużo jest kobiet, które i mężczyzn tak samo, tak oto jak płci są w to zaangażowane, mają każde dziecko z innym partnerem. Rzadziej się zdarza znaleźć parę, która ma wszystkich z jednym, czy ze sobą, tak? Mi się udało taką parę poznać, 45 lat, bo się to wszystkie dzieci razem. Mężczyźni tutaj mają zwyczaj mówić, że dziecko jest kobiety, więc jak im się coś nie podoba, to po prostu odchodzą i zostawiają kobietę z dzieckiem. Poznałam jednego chłopaka, który niby sobie żartował z tego, ale w każdym razie jest trochę prawdy i to tutaj tak mówił, że to jest tak kolumbijsko, że dobrze jest znaleźć sobie kobietę, którą z góry wiesz, że w razie czego poradzi sobie z samotnym macierzyństwem, że jest na tyle silna. Co do bardziej przyziemnych rzeczy, ceny w Kolumbii, Kolumbia jest bardzo, jest tania. Ceny są na przykład w porównaniu do Dominikany, i Polski, dużo niższe. Na przykład zupę, jak sobie kupowałam jakąś, nie wiem, powiedzmy fasolową, jest najbardziej popularna tutaj, to płaciłam 5000 peso, czyli to jest około 5 zł polskich, na przykład tam w tym Jericho, a obiad dwudaniowy wychodził około 19 zł, gdzie był naprawdę spory ryż, platano, jajko, bo ja nie jem mięsa, i jakaś sałatka. Do najdroższy, jak widziałam, to tam 20 parę złotych kosztował. Wiadomo, jak się pójdzie do jakiejś turbo ekskluzywnej restauracji, to się zapłaci więcej. Nikt mnie nie zastrzelił, nikt mnie nie okradł. Kolumbia już nie jest tak straszna, jak była kiedyś. Dużo się tutaj zmieniła. Ja nie czułam się ani razu niebezpiecznie. Byłam w Medellin sama, potem w Jericho i teraz jestem w Cartagena i nie czułam się ani razu niebezpiecznie. Też wiadomo, trzeba mieć, że tak powiem, łeb na karku i nie chodzić w jakieś niebezpieczne dzielnice, nie zapuszczać się samemu.
najlepiej poznać jakiegoś Kolumbijczyka albo Kolumbijkę. Tu nie jest problem, żeby kogoś poznać, bo na ulicy ludzie się zagadują, są do siebie życzliwi, mili, to jest fajne. Mężczyźni, kobiety tak samo, w bardzo ładny sposób do siebie mówią. Kochanie, serduszko, miłości, także to jest księżniczką królową, to jest miłe i sympatyczne, bo w Polsce nieraz byłam świadkiem, jak ktoś kogoś zapytał, chcesz pierw i no od razu działo się. Spinanie jest to przyjemne, więc tu zdecydowanie to mi się podoba. Są pewne rzeczy, na które trzeba uważać, ale jak się jest inteligentnym człowiekiem, rozważnym, to może być bezpieczna Kolumbia, naprawdę. Ja tak jak mówię, jestem tutaj miesiąc i ani razu nie czułam się w zagrożeniu. Karta do telefonu jak kupowałam, to wychodziło około nielimitowane rozmowy i nielimitowane SMS, ale internet, nie pamiętam już ile, ale on dość dużo, to był najwyższy pakiet jaki był możliwy, wychodziło około 36 zł na miesiąc, więc też cena bardzo fajna. Jest piękna Kolumbia, jest naprawdę piękna, bo mam w bardzo dużym mieście, tak, w Medellin. Potem byłam na takiej typowo kolumbijskiej wiosce, Perico, więc tam konie jeździły po ulicach, dużo panowie chodzili w kapeluszach, sombrero, tak, poncho. To było super, a teraz jestem w Cartagenie, która jest bardzo turystyczna, która jest Karaibami tak naprawdę, to jest część karaibska. I to jest bardzo gorąco w Cartagenie i z tego co słyszałam, cały rok jest tak, jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, bardzo. Z Dominikaną mam na przykład duże porównanie, bo w Dominikanie nie można było pić wody z kranu, ja nawet nie używałam jej do mycia zębów, a tu ludzie piją, no ja też ją piję, wody z kranu, na przykład to. No ja kocham Kolumbię, świetnie się tutaj czuję, ludzie są bardzo radośni, przyjacielscy, to jest fajne. Jedzenie nie jest jakieś top, ale nie narzekam, jestem wdzięczna za to, co mam. Jeśli ktoś jest, tak jak ja, nie jedzący mięsa, to jest tutaj bardzo duży problem. Tak samo nie istnieją rzeczy bezglutenowe tutaj i bez laktozy. Jedyna opcja jaka jest, to jest mleko, ale też nie jest dostępne wszędzie. Jest ciężko dostępne. Jak mówisz kilka słów po hiszpańsku, to tutaj oni się bardzo cieszą z tego i będą Ci pomagać mówić naokoło też takimi słówkami, żebyś zrozumiał, żeby się tutaj zrozumieć. Ja nie miałam ani razu problemu z tym, żeby ktoś... Nie, raz z jednym gościem w tym hostelu wcześniej, tak to ludzie bardzo się cieszą, jak próbujesz z nimi rozmawiać, nawet jak teraz uznasz, komplementują Cię bardzo, no chcą się z Tobą skomunikować, więc no przynajmniej ja takie mam doświadczenie, takie to moje swoje doświadczenie. Kolumbia jest pełna kolorów, to jest super, kocham to. Pełna dobrej energii, pełna tańców i muzyki. To jest super. Kolumbijczycy są dość świadomi życia, Boga, wszechświata i tak dalej, ale to nie jest niestety równoznaczne z integracją tego. Czyli rozumiem, skąd się coś bierze, ale nie do końca to wprowadzą w życie. Ale są świadomi, to jest fajne, bo można z nimi fajnie porozmawiać. Uprawiają bardzo dużo seksu. Tłumaczą to, tak jak w Dominikanie, witaminą D, że są pobudzeni do życia, ale ja tutaj jestem i nie czuję tego. Jak studiowałam różne przypadki i jak sama siebie leczyłam przy depresji, no to wiem, że uprawianie seksu z przypadkowymi partnerami, no to jest akt, jakby to jest trauma, to jest efekt traumy, to jest najczęściej podświadomie ludzie szukają miłości, czują się niewarci miłości, nie mają jej w sobie, więc próbują sobie ją udowodnić partnerami z zewnątrz. Więc dochodzi też bardzo do wielu zdrad tutaj i też na tym są mocno zazdrośni. To, że mi się tu kradzież nie zdarzyła, to nie znaczy, że to się tutaj nie dzieje, bo dzieje się, ale no mnie się nie przydarzyło. A co do jakichś takich napadów z bronią czy coś, no to oni czasami gdzieś tam faktycznie mogą Ci przyłożyć lufę, ale to nie po to, żeby Cię zabić, tylko żeby Ci oddał im po prostu wszystko, co masz. Oni tutaj nie chcą jakby zabijać, co bardziej chodzi o to, że chcą Twój majątek. Więc dlatego też tutaj na przykład ludzie radzą, żeby nie afiszować się z tym, co się ma, z jakimś super telefonem, czy z pieniędzmi na wierzchu, czy z zegarkami, tak? Własnego bezpieczeństwa. Kobiety są tu naprawdę piękne. Mężczyźni nie aż tak jak kobiety, albo nie w takiej samej ilości co kobiety. I bardzo dużo kobiet jest sztucznych, jest zrobionych, czy tam usta, cycki, tyłek, rzęsy, to prawie każda ma zrobione. Taka moda. Jak widzą białego człowieka, to im się od razu wydaje, że biały człowiek ma pieniądze, że masz pieniądze. Najwięcej oczywiście kojarzą to z Amerykanami.
Prostytucja jest bardzo popularna tutaj, naprawdę wiele dziewczyn widać na ulicach w Medellin i w Cartagenie, jest ich mnóstwo. Medellin chyba jest stolicą prostytucji tutaj. Także jak jesteś białym człowiekiem, to lepiej po zmroku nie chodzić samemu. No ja aktualnie teraz w sumie jest po zmroku, jestem biała, jestem sama. Jeszcze z kamerą na ulicy, ale tutaj jest podobno bezpiecznie. Z tego co słyszałam. I na razie mogę to potwierdzić i oby tak dalej. I to na dzisiaj tyle z mojego podsumowania. Ciao. 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 Ciao.